Tu jest piękny okaz. Ojoj. To jest dopiero arbuz. Boże, co za ujęcie. Taki nieduży. A jaki to jest? A jaka to jest odmiana? Trzeba poszukać, bo nie wiem. Tu ma kwiatuś. Oho, przyleciał. Pracownik doskonały. No dobra, sprawdzamy. Cóż tu za bimbałka. Ten pęd się tu łączy, tu, na pewno tu. No, daleko to ja nie poszłam, proszę bardzo. Gold in Gold, dawna Korea. No, ale to by była straszliwa niespodzianka odnośnie wyglądu. Jeszcze raz. Słuchajcie, jeszcze raz sprawdzamy, czy się nie pomyliłam. Tak, tu idzie. Tu się łączy. Tu się łączy. Tu się łączy. No nie chce być inaczej. W jednym dołku rosną dwie sadzonki. I ta druga ma arbuzika. O, to się łączy. Tu ma arbuzika o takim wyglądzie. Proszę bardzo. Bajka, a tu taki wygląd. Może się wybarwi na żółto, ale już powinien to robić. A teraz uwaga, uwaga, coś będzie dziwnego. Widzieliście właśnie Państwo Gold in Gold o takim wyglądzie. Ale w tymże dołeczku rosną dwie sadzonki. Z tej pochodzi żółty owoc. A jak wygląda z tej sadzonki? W identycznej odległości owoc jest tu. Uwaga. Ciach. Oto on. Czekam, jak będzie wyglądało wnętrze jego, gdy dojrzeje. Czy będzie żółte? Wykluczam pomyłkę. Absolutnie wykluczam. Jest to odmiana F1 Gold in Gold i mogą różnie wyglądać. To fakt. Już tak miałam. Wygląd jest fajny, bo Gold in Gold jest taki właśnie wydłużony. Tu natomiast jest lekko wydłużony. Nie jest też okrągły. Takie dziwaki tworzą się. I jak mówię, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że tak się dzieje. I z kwiatka na kwiatek. I lecimy dalej. Oto oba Gold in Gold. Dwie różne sadzonki w jednym dołku rosnące. Nasiona z tego samego arbuza pochodzą ze zbioru 2022. Ten jest tylko lekko wydłużony, a ogólnie powinien być tak wydłużony jak ten. Zobaczymy, czy będzie żółty w środku ten,
bo Golden Gold jest właśnie takiego kształtu, lecz barwy żółtej w pasy i żółty ma miąższ. A teraz Lemon Drop, taki maleńki. O żółtej skórze będzie to arbuz i żółtym miąższu i bardzo, bardzo dobry. Ten zawiązał się wczoraj. Pewnie było to jeszcze wcześniej, o dzień czy dwa. To za wczorajszą datę. I tak bliziusieńko, ze 30 cm od początku pędu rośnie. A to jest pęd piękny Emelii. Arbuz odmiana Emelia. Dostał datę zawiązania się wczorajszą, 19. Ale może dziś to nastąpiło lub jeszcze dzień wcześniej. Emelia. 2 sadzonki w jednym dołku, różnych odmian. To należy do Emelii. A pod spodem rośnie żarok, odmiana. Jeszcze owoców wiele się nie zawiązało, jak widzę, u wielu odmian. A teraz będzie odmiana Emelia. O, taki maluszek. A ten maleńki arbuzik nazywa się tak, astrachański. I ten dostał datę zawiązania się do przodu, że niby jutro ma to się wydarzyć. Na pędzie rącznika jest zaczepiony. Zobaczmy. Oj, widać jest też fazę nasion zawiązywania rącznika i kwitnienia. A pod wpływem ciężaru i tak opadnie, i tak. Tu ciekawie wyglądają te różne fazy właśnie. Kwiatuszki takie drobne. Bardzo, bardzo trująca roślina. W internecie można znaleźć informacje, ile nasion zabija kaczkę, ile bydło i wszelką inną zwierzynę. Szok. Po prostu szok. Poczytajcie. Dobra. A sadzonka jego tu jest. Astrachański. W aksamitkach. Czyli jakieś 1,5 metra. 1,5 metra. Będzie miał fajne towarzystwo cyni. Cynia dopiero ta rozkwita. I kiwano. To są liście kiwano okrągłego, o żółtym owocu. Ciekawe, czy owoc się pojawi, bo nawet żadnego jednego kwiatuszka na razie nie ma. A u podnóża aksamitek rośnie arbuz, na którego też długo, długo czekam. Żarok.
pęd dosyć długi, bo tak idzie, zakręca i tu ma swój początek żarłok. Od Violet Viol sprzedawcy na eBay można kupić. Tam jest bardzo dużo różnych odmian. Dostał datę zawiązania się 17, czyli 3 dni temu. Plus minus. Zaraz go tu zaobrączkujemy. Te karteczki są jednak bardzo dobre, stwierdzam. Wiecie Państwo, to jak komuś zależy na oznaczeniu odmian i dacie zawiązywania, to tutaj niestety, ale kolory nie wystarczą. Chyba że jeżeli mamy mniej odmian. No ale ja po prostu muszę wiedzieć co, kiedy, jak. I przypominam, zbierajcie już nasiona ze swoich roślin. Mieć swoje. Najwyżej nie powielą cech. Może być troszkę niespodzianek w takim razie. Ale raczej, powiem tak, zdecydowanie będziecie mieli pewność, że wykiełkuje. A jak coś nie wykiełkuje, to będzie to w mniejszości. Nie tak jak jest, wiecie. To już jest kolejny rok, kiedy doświadczam tego. Zucca cedrina, ale ta odmiana też nie powiela cech. W zeszłym roku z zebranych nasion przez siebie miałam owoc o żółtym miąższu, a powinien być kremowy, prawie pod biały, wpadający. Skórka też jest już inna niż powinna być. Arbuz jeszcze się zmieni, ale. I tak blisko dołka zawiązany jest owoc. Przed chwilką tego arbuziaka pokazałam, a obok wyrasta owoc o takim wyglądzie. 7 mniej więcej się lipca zawiązała. I ta już pochodzi z drugiej sadzonki. O. Ten owoc, a z tej sadzonki ten. Możliwe, że ten mały będzie wyglądał jak ten duży. Dobrze jest obserwować w każdym bądź razie te fazy wzrostu. Oby czas pozwolił by to wszystko dopiąć, tak, że tak powiem, w cudzysłowie do końca. A teraz Trizzat Tri Bogatyria z miksu. Tak wygląda kolejny arbuz. Ukryty tu. Pasiasty. I datę zawiązania się dostał 8 lipiec. No, zobaczymy, jak będzie docelowo wyglądał. White Tiger 11 lipca zawiązany. Mniej więcej. To już widać, jak wygląda. Kolejna faza dojrzewania. A tu jest ukryty arbuz o pasiastej skórce, ale nieco inaczej. A jest to odmiana Kremow Saskatchewan ze zbioru 2023.
Taki spłaszczony jakiś dziwaczek. Bardzo jasna, bardzo jasny miąższ. Ale taki dość rzadki, miękki. Tu nie chodzi o fazę dojrzałości. Po prostu taka struktura jest nietwardego miąższu. W świecie tych pięknych arbuziaków zdarza się taka sytuacja również. Będzie żył czy nie? Trzymać się trzyma, zostawię go na razie. A odmiana jaka to jaka? Tu jest dołek. Taka. White Tiger. Bardzo plenny. Zostawię na razie. Ale upał. Uff. Trochę się do tego dołożyłam, ale tu, gdzie nie byłam, również te liście już takie pomału. Byle jakie. Za wysokie temperatury 3 dychy to jest coś niedobrego. Kolejny arbuz to ten Kremow Saskatchewan. I rosną 3 sadzonki w jednym dołku. Tak. Raz, dwa i trzy. Kaufland zbiór 2022. Też nie rosną. Słabiutko. Ten wygląda tak, jak wyglądała jego matka. A tu obok bardzo podobny. Jest to dzień i noc. Mix numer 70. Bardzo podobna skórka. Troszkę inne wzory na pasach. Te szlaczki. Tu są drobne. Mimo wielkości widać różnicę. Jest. A tu. Marko, ten to pokręciło mu się Sweet Korea, nazwałeś. Ten już ma inny wygląd, widzisz? To są dwie różne odmiany. Bardzo podobne, ale różnią się. Proszę zwrócić uwagę na skóry. Ich tu wzory na pasach i tu. Podobne, ale nie do końca. I nazywa się tak. Day and Night. To jest arbuz z mix. Czyli to był miks i o jasnej skórze arbuzów i o ciemnej. A ten to kupiony przed laty owoc w Kauflandzie. A teraz patrzcie, to jest o jasnej skórze. A tu skrywa się o ciemnej. Takie wzory ma. 26 czerwiec zawiązał się ten, a ten 29. Także mamy już pokazane, czy będą jeszcze o innych wyglądach arbuziaki z tego miksu. I blisko początku sadzonki. Kremow Saskatchewan, taki maleńki. Tu jest inne, kilka sadzonek w jednym dołku. Tu jest jeszcze o innej skórze. O, zmieniają się arbuzy. Wiadomo.
liście tego arbuza, jak kameleon tapia się. Zobaczcie. Owoc jak liście. Monen Stars. Opodal tych dwóch arbuziaków o jasnej skórze dynda, jeden o ciemnozielonej. Ale nie ma on kondycji jakiejś super. No, trzeba poczekać. Coś jakby wiądł. Ale jeszcze jedna rzecz. No i przerwano mi nagranie. Zobaczcie, tu są dwa, no nie, ale one rosną na jednym pędzie i są tak bardzo blisko siebie osadzone. Tak, bardzo blisko. No, 3 centymetry. Na 2 palce. Szkoda, że nie zdarzyło się tak, jak już miałam 2 lata temu, że był kwiatek podwójny niczym u pomidorów i arbuzy się ze sobą zrosły. Na mojej miniaturce Mardar jest widoczny tenże właśnie arbuz. Taki zrośnięty syjamski. O, taki rarytas. A tu proszę. A jaka to odmiana? Moment. Czekajcie. Bo ja tu mam zbyt przybliżone. O, czyli tak wygląda. Tak, a teraz tutaj z tej strony będzie tak widoczne. Dobra, i teraz niech one sobie tu gdzieś spoczywają koło kumpla o takiej skórze. To teraz musimy znaleźć dołek, z którego wyrasta sadzonka. Tu mamy koniec. Idziemy jak po nitce do kłębka. To są arbuzy odmiany. Ja już sprawdziłam wcześniej, ale tu poprowadzimy Państwa odmiany tej numer 13, Romeria. Rosną 2 sadzonki w jednym dołku. Tak. Dałam datę 28 czerwiec zawiązania się mniej więcej, a u tego 10. Mniej więcej jakieś mieć wytyczne. No, a teraz zobaczcie, co się kryje pod tą nazwą. Tak piękny wygląd arbuz ma, że szok. Tu rosną 2 sadzonki w jednym dołku. Ale jak wygląda? No, wyróżnia się. Oj tak. Ani to pasy, ani to gładać. Widać? 2 egzemplarze już. Proszę. Teraz datę dopasujemy zawiązania się owocu. Zobaczcie. To jest dopiero, ja pierniczę, coś jak klondikę, tylko klondikę to jest wydłużony. No, rewelka. To jest jeden. Piękny, strasznie piękny. Jak to brzmi, strasznie piękny. A tu jest drugi. Makabra. Ten jest mniejszy.
Co za skóra, co za wzory. Już się smuży telefon. Zobaczcie przecież, jak to z upału. Podobnej wielkości jak ten pierwsze mam arbuza tam i datę podaną 27 czerwiec zawiązania się. Również napiszę taką datę, 27 czerwiec tu, a temu drugiemu damy 30 czerwiec. Ale jeszcze co powiem, że wygląd tego arbuza to jest naprawdę niespodzianka. Surprise. Niespodzianka. Marko, on wygląda jeszcze inaczej. Daj spokój. Co tu się dzieje? Bomba, nie? Szarłaty. A ten, cóż to jest za arbuz? Szukać trzeba, szukać. Ho, ho, ho. Tak, tak. Teraz gdzie on idzie? Tu on idzie, tu on idzie. Aha, mija tą fiszkę i prowadzi do tej. Ale jaka to jest? White Tiger, tak myślałam. Piękny. Plenny jest White Tiger. Ciekawe, jak będzie smakował. Dobra, teraz trzeba skończyć nazywać tego pięknego surprise'a. Co za upał. Oddychać ciężko jest nawet. To chyba jest już, powiem wam, że ponad 30 stopni. Szok. Po prostu szok. Jak te arbuzy nawet więcej. A one tak kochają upał. Deszcze podlały. Przecież, że ostatnio. No cudowny ten. To jest dopiero. A jaki ma środek? Czyżby żółty? Tak. Albo i nie. Bo to jest może, Marko, twoja niespodzianka. Nie ta, wiesz, chorwacka. Tylko, wiesz, no, twoja. Teraz trzymam taką małą Karolinkę, 5-dniową, a jak przyjdzie czas zbioru, jakiej będzie wielkości? Nie? To ciekawe.